Cześć, tu Andrzej z Witryny Świat Ducha. Dzisiaj chciałem powiedzieć o takim temacie. Nie martw się, z pomocą myślenia to przetrzymasz. To jest taka jakby zachęta do wytrzymania. Jeszcze wytrzymaj, jeszcze się nie buntuj, jeszcze im tego nie mów. Jeszcze wytrzymaj, jeszcze trochę. I teraz chciałem wam powiedzieć jakieś takie sprawy. Najpierw powiem wam, że wielu osobom by zależało, żebyście nie żyli swoim życiem, żebyście nadal żyli zgodnie z czyimiś błędnymi wyobrażeniami, fantazjami i żebyście nie mówili o tym, czego potrzebujecie i co wybieracie. Dalej, pytanie jest takie, czy masz taki potencjał? To jest takie pytanie niebanalne, to znaczy jest to takie pytanie, czy ktoś ci wmówił, że masz większy potencjał niż masz, bo być może, że chcą się odwoływać do tego twojego potencjału i chcą ci przedstawiać go nadmiernie, aby z niego móc korzystać. No bo jeżeli będą ci przedstawiać, że jest to tylko drobna cząstka, to dla ciebie będzie to wyglądało na taką niewielką uprzejmość, podczas gdy to może być coś o wiele więcej. Także tutaj też warto zobaczyć, jakie postawy wewnętrzne, jakie sądy wewnątrz mamy, które mogą uprawomocniać te robienie czy komuś uprzejmości naszym kosztem. No i powiem, komu tak naprawdę możemy to robić, kto chce od nas tego. Jest tutaj takie fajne powiedzenie. Wiele osób chce naszego dobra, nie dajmy sobie go odebrać. To znaczy, że jest kilka osób na tym świecie, które by chciały żyć trochę naszym kosztem. I zobaczymy, kto to. Czyli tak, nie martw się, za pomocą myślenia to przytrzymasz. To jest tak, jakbyś ty nie miała uczuć, nie miała przeżyć. Masz intelekt i za pomocą tego intelektu możesz zdusić w sobie różne przeżycia, które są niekorzystne dla innych ludzi. Naprawdę dosyć dużo twoich przeżyć może być niekorzystnie odbieranych przez innych. Naprawdę. Wiele osobom by zależało, żebyś się nie czuł w ten sposób, jak się czujesz. Na przykład rodzinie może nie zależeć, żebyś był dobrym synem, żebyś nie mówił im, co zrobili źle, bo by się musieli zastanowić. Lepiej, żeby, prawda, nie naruszać tego spokoju, tak? W opowieściach o historiach alkoholowych w rodzinie jest taka przypowieść o słoniu stojącym w salonie, że wszyscy słonia widzą, ale każdy go omija i tak jakby go nie było. Trzeba go tak omijać sprytnie, żeby nie dotknąć, nie poruszyć i wtedy wszystko będzie dobrze. Tak? To jest podstawa oszustwa alkoholowego. Żeby tylko nie zrobić ruchu takiego, żeby tylko alkoholik nie był skonfrontowany. Tak? Alkoholik tego nie chce na pewno. Żona alkoholika, jako osoba współuzależniona, też nie chce, bo przecież będzie miała kłopoty, będzie musiała się przystosować do nowych warunków, by musiała coś zawalczyć, by musiała zrewidować swoje własne postawy, tak? I tak dalej, i tak dalej. Jest sporo ludzi, którym zależy, żeby nic nie mówić, nic nie robić i żebyś ty za pomocą swojego świetnego intelektu po prostu zdusiła swoje emocje, uczucia
i jeszcze wytrzymała, jeszcze ten miesiąc, jeszcze ten rok, jeszcze tych 10 kolejnych lat. Znajomi taty, no wiesz, lepiej, żeby tato nie miał przykrości, no tam będzie głupio się czuł, weź tego po prostu, nie rób z siebie jakiegoś głupka, tak, zachowuj się jakoś. No dlaczego tacie chcesz robić przykrość, tak? Takie to są manipulacje, to są presje, że dana osoba nie może się czuć sobą, nie może powiedzieć, jak się czuje, tak? Że musi zdusić w sobie coś, uczucia, przeżycia, nie może powiedzieć o tym, co przeżywa. Często nawet nie będą jej wierzyć, ale nie ma tego mówić, żeby, no chociażby, żeby nie robić jakiegoś szału, żeby ludzie się nie dowiedzieli. Kolejna rzecz, nauczycielka i szkoła. Szkoły są w systemie, który jest generalnie chory. I teraz tak, no, nauczycielka się podjęła tej pracy w tym chorym systemie. I kto tutaj ma ponosić koszty? Ona nie chce. Ona chce mieć pieniądze co miesiąc, ona chce się czuć dobrze w szkole, ona nie chce podważać tego systemu szkolnego, nie chce się z tym mierzyć. No to kto ma? Oczywiście no, dziecko, czy tam student, czy ktoś, to nie ona. Tak? Pytanie takie, czy ty masz prawo się czuć tak, jak się czujesz w szkole, czy też nie masz prawa do tego? Czy też musisz się podporządkować? Tak? Czy nie możesz jej powiedzieć, że to ci nie pasuje, tak? Dlatego i dlatego i dlatego. Dalej, szef pracy. No tutaj zaczynamy się troszkę schody, ponieważ praca bardzo często łączy się z zarobkami, a to się łączy z tym, żeby powiedzmy sobie się zastanowić, czy to mi się opłaca. Tak, no bo tutaj jest już taka sprawa, że ja się wynajmuję do pracy, wynajmuję swój czas, wynajmuję swoje umiejętności, swoją pracę za jakieś pieniądze i pytanie, czy tam było napisane, że ja na przykład muszę przeżywać takie i takie przeżycia. Warto poszukać w publikacjach dotyczących higieny pracy, jakie tam elementy w pracy są dopuszczalne, a jakie nie. Bo niektóre mogą nie być dopuszczalne. Tak? I być może, że szef jest manipulatorem i może wpływać na ciebie tak, żebyś się zgodziła czy godził na coś, czego być nie powinno. Kolejna sprawa. Kościół. Kościół, no przecież wiesz, jeżeli ty wierzysz w Jezusa, no to musisz się po prostu poddać całemu Kościołowi, no bo Kościół ma rację, tak? Nie wolno ci powiedzieć, że nie. Nie wolno ci powiedzieć, że bo tutaj to i to. Nie, ty masz tam po prostu poddać się temu i tak dalej, i tak dalej. Ja pamiętam, jak byłem w pierwszej czy w drugiej klasie szkoły średniej i tam po jakimś kazaniu dla młodzieży tak mnie to wzburzyło, że poszedłem na plebanię i poprosiłem, czy ten ojciec, który mówił kazanie, może przyjść, bo ja chcę z nim porozmawiać. No przyszedł i ja mu po prostu powiedziałem, co ja o tym myślę, że on przedstawił rzeczywistość taką i taką, a ja mówię mu, no to teraz ja powiem ze swojej perspektywy. Ja to przeżywam to i tak, i takie mam odczucia i takie. Domyślam się, że był troszeczkę zdziwiony, chociaż nie pamiętam dokładnie jego reakcji, niemniej
Wiele razy, bardzo wiele razy Kościół w moim dzieciństwie był robiony za strażnika przeciwko mnie, a za osobami, no można powiedzieć, toksycznymi w mojej rodzinie. Kościół jako instytucja był brany jako strażnik, jako punkt odniesienia. Także proszę pamiętać sobie, że możecie ewentualnie tutaj stracić coś ze swojej żywotności, ze swojego życia w takiej instytucji, co ciekawe, tak? I co tam w ogóle w takich momentach jest? Jest powiedziane, żebyś ty robiła za bufor, czy ty masz robić za bufor, to ty masz brać koszty, no chociażby karmy rodowej, czyli tych wszystkich niedociągnięć, tych wszystkich kłopotów, które w rodzie przyszły. A że ty się urodziłeś, no to teraz twoja kolej, żeby teraz cierpieć. Tak? To nie tak mówi rodzina, że chcieliśmy ci tutaj dać możliwość życia, żebyś wspaniale przeżył swoje życie i żebyśmy się wszyscy cieszyli. Nie. Bardzo często jest tak, że z zewnątrz, na poziomie osobowości, owszem ci tak powiedzą, ale realia mogą być zupełnie inne. Że tak jak twoich rodziców, twoich dziadków, przodkowie robili im krzywdę, tak teraz rodzice będą chcieli się na tobie podświadomie wręcz wyżywać i będą chcieli się budować swoją wielkość we własnych oczach, żeby tylko jednak jakoś się odnaleźć w tym życiu, tak? Nie będą szukać na przykład gdzieś tam po psychologach, po terapiach, po czymś tam. Nie, to mamy tutaj dziecko i to dziecko mam zapewnić. Tak samo jak w poprzednich pokoleniach. No to jest właśnie paradoks właśnie pokoleń, że świat się zmienia, kolejne pokolenia przychodzą, kolejne zaawansowane różne rzeczy nadchodzą, a to dziecko musi się buntować przeciw rodzicom? Na tym polega rodzicielska miłość, że musi dziecko się zbuntować? To jest chore, proszę was. To jest chore i proponowałbym się zastanowić, czy rzeczywiście. Dalej. Postawa. Nie martw się, z pomocą myślenia to przetrzymasz. Czyli odwołanie do twojej siły. I pytanie, czy masz ten potencjał na to? Czy nadal masz tyle siły w sobie, siły życiowej po tych miesiącach, po swoim dzieciństwie, po tylu latach szkoły, jednej, drugiej, studiach, czy masz nadal tyle optymizmu, że jesteś przekonany, że nadal jest to do zrobienia? Czy nie jesteś zmęczony? Bo może jesteś zmęczony, już masz dosyć. Możesz chcieć powiedzieć nie. A może jeszcze się nie spożyłaś wystarczająco. Może jeszcze nie przejrzałeś ich gry, ich prób tego, żebyś to ty ponosił koszty, tak? Czy masz wystarczająco duże fantazje, do których można się odwołać, na przykład bo to tym rodzicom, no to nie można nic powiedzieć, no bo oni, wiesz, no tyle przeszli, tak, tyle wycierpieli, tyle tutaj. No dobrze, a czy z jakiego powodu powołali cię na świat? Czy przez wpadkę? Czy dlatego, że cię kochali? Czy dlatego, że chcieli, że nie mogli wytrzymać?
z jakiegokolwiek powodu by nie powołali cię do życia, to tutaj warto, żeby cię jednak wspierali. Tak? Dalej, czy masz taki potencjał, aby odwlec swoje życie na później? Tak się bardzo preferuje takie postawy. O, wiesz, bo jak sobie odwleczesz, to dobro, które cię może czekać za jakiś czas, będzie zawsze większe niż to, które możesz teraz mieć. No bardzo fajnie, tylko że to jest woda na młyn wszelkiego rodzaju egoistów, którzy ludźmi sterują, narcyzów, manipulatorów. Oni wszyscy nie chcą dawać równych szans. Nie chcą się zgodzić na to, żeby druga osoba miała podobne prawa do nich. To oni tutaj chcą zarządzać tym światem. Razem z tobą. Ty masz być przedmiotem w ich świecie. Jeżeli nie zauważyłeś, to warto po prostu zauważyć to. Bo im potrzeba, żeby usłużyć im. Bo oni tacy biedni, bo oni tacy są zmarnowani. Ja nie mówię, że nie. Ja nie mówię, że ci ludzie nie mieli trudnego dzieciństwa, nie żyli w trudnych latach. No dobrze, ale jeżeli ktoś nie ma szansy na dobre życie, to dlaczego ma psuć innym to? Tak? Czy młode pokolenie, następna osoba ma robić za akumulator dla cudzych fantazji? Ktoś sobie coś wymyślił, a my mamy to finansować. Tak? No i jeszcze jedno. Mamy wzmacniać kogoś tak, żeby się tamten dobrze poczuł. Nieważne, że on jest niechętny, niewrażliwy, że nie panuje nad swoimi emocjami, uczuciami, że się nie stara w ogóle nad tym, że nie stara się cokolwiek z tym zrobić, tak? No ale chodzi o to, żeby go nie urazić, tak? No mam już ileś tam znajomych dziewczyn, które w rozmowie ze mną ciągle się zajmowały sobą. Mówiły o sobie, o swoich przeżyciach, swoich emocjach i godzina czasu ona, o jak fajnie sobie wygadałam, tak? No i co? Wygadałam się i co? A ja, Andrzej, co ja z tego mam? Mam coś? Jak jednej drugiej powiedziałem, a czy nie zauważyłaś u siebie cech narcystycznych? Bo może są, bo może wiesz, bo może po prostu patologicznie skupiasz na sobie uwagę. Robiłaś coś z tym? Zajęłaś się tymi swoimi narcystycznymi cechami, czy tak po prostu idziesz przez życie z takim uśmieszkiem, takim fajnym, że to takie życie fajne jest, tak? Ja mam być tym, kto wzmacnia ciebie, żebyś się dobrze poczuła? A ja co mam z tego? Może tak 50-50, 50/50. 30 minut czasu ty mówisz, 30 minut czasu ja mówię, tak? Może tak zróbmy. Teraz tak. Odwołanie się do naszych myśli, tutaj jest ważne. Nie martw się, z pomocą myślenia to przetrzymasz. To znaczy, to jest poniżanie przeżywania, poniżanie, zmniejszanie istotności w naszych własnych oczach, zmniejszanie istotności przeżyć. Wiele ludzi
daje nam taką inspirację, że na życie wpływają tylko myśli. I przeżyciami nie ma co się za bardzo zajmować, tak? Ty masz taki dobry intelekt, taki silny jesteś intelektualnie, to i tutaj chciałbym was właśnie uwrażliwić na przeżywanie, na uczucia. Wiele osób ma taki manipulatywny punkt, że życie można ustawić dowolnie za pomocą myśli. Być może im się to udało, to znaczy być może, że oni tak się wzięli za twarz, że tak zrobili. Ale czy to ma znaczyć, że my mamy tak samo ucierpieć, tak samo mamy w ten sam sposób zmanipulować siebie samych? Tak samo się zaszczuć? Tutaj jest pytanie, na ile jesteśmy zdystansowani od swoich emocji i uczuć? Czy nie jesteśmy za daleko od nich? Czy je dobrze przeżywamy? Bo być może, że jesteśmy za bardzo właśnie w intelekcie, że mając na przykład dobry intelekt, możemy sobie wyobrażać, że za bardzo, że jesteśmy w stanie to życie przeżyć na intelekcie. Fajnie jest mieć dobry intelekt, ale to nie znaczy, że nasze życie ma nagle być przeintelektualizowane. Dalej, na ile masz prawo do swoich uczuć, bo wiele osób ci nie chce dać tego prawa. Nie chce ci dać prawa do tego, żebyś się czuła czy czuł tym, kim jesteś. Bo to dla nich jest niewygodne. By coś musieli zobaczyć, by coś musieli się z czymś skonfrontować. No i to do jakby takiego ostatniego pytania. Czy twoja prawdziwość jest rzeczywiście twoja? Czy ty żyjesz swoim życiem? Bo być może, że się poddałaś pod osoby tak zwane wielkościowe, wyobrażające są, że są kimś więcej. Egoistyczni mogą być, mogą po prostu wyobrażać sobie, że świat się kręci wokół nich, a twoje życie być może, że ich nie interesuje. Jeżeli kogoś nie interesuje twoje życie, pytanie, czy ty się interesujesz swoim życiem. Narcyzi będą bardzo mocno manipulować otoczeniem po to, żeby oni sami stali się gwiazdą, taką społeczną gwiazdą, tak? Tutaj trzeba bardzo być uważnym, bo tam jest ciemna siła duchowa, która jest ponadludzka. Powtarzam to już któryś raz, że to jest energia, wobec której dusze padają na kolana. Osobowość nie padnie na kolana przed narcyzem. Intelekt nie padnie, ale dusza tak. I teraz pytanie, kto twoim życiem rządzi? Czy dusza? Bo być może, że jeżeli dusza przeżywa to tak bardzo, to będzie presjować i spresjuje danego człowieka, czy ciebie, mnie. Ja wielokrotnie byłem oszukiwany przez własną duszę. I wielokrotnie było mi pokazane, że na przykład ta dziewczyna jest po prostu wspaniała i powinienem po prostu z nią to do końca życia, tak? Na szczęście na tyle jeszcze pomyślałem, że zacząłem racjonalnie składać razem te poszczególne punkciki. Okazało się, że tam jest właśnie krokodyl, symbiont, że ta osoba jest narcystyczna albo przynajmniej egoistyczna i nie dopinało się. I na mnie tam nie było miejsca. No i tak do końca przechodzimy.
oni nie mają miejsca u siebie na twoją osobę. To jest bardzo ważne, żebyś ty miał czy miała miejsce do życia. Ty masz prawo mieć miejsce do życia. Niezależnie od tego, na ile tamta osoba ma duże frustracje, czy jest toksyczna, czy jest narcystyczna, na ile bierze na siebie uwagę, nie wiadomo ile o sobie sądzi, trzeba pamiętać o tym, czy masz dla siebie miejsce do życia, czy czujesz, że żyjesz. Bo jeżeli nie czujesz, że żyjesz, to znaczy, że jest coś do zmiany. Bo to nie chodzi o to, żebyś za pomocą myślenia przetrzymała czy przetrzymał swoje życie. Tylko chodzi o to, żeby przeżyć swoje życie, a nie przetrzymać je. Mam nadzieję, że to jakoś wspomoże wasze przemyślenia i jakoś wesprze was. To nie chodzi o to, żeby się buntować. Nie. Nie chodzi o to, żeby z kolei robić komuś przykrość, czy walczyć z kimś. Chodzi o to, żeby odzyskać własne życie. Dobrze. Także tyle na dzisiaj. Zapraszam jak zwykle na witrynę Świat Ducha i pozdrawiam. Miłego wieczoru.